Jeszcze nagram swoje mieszkanie. Airbnb zakratowane. Takie zwykłe mieszkanko. Jest klimatyzacja, jest kuchnia. Można sobie ugotować jak ktoś chce. Lodówka. Tam kuchenka. Nie ma okna na zewnątrz wcale. I sypialnia. Moje bagaże. Łóżko. Kolejna klimatyzacja. I łazienka. No taka tam łazienka z prysznicem. I takie coś kosztowało. Drogie w ogóle są tutaj właśnie mieszkania. Przynajmniej w tej bezpiecznej części miasta i to kosztowało, zapłaciłem 110 euro za całość, czyli no 30 parę euro za noc, ponad niecałe 36. I jeszcze pokażę budynek, stara winda, jedzie właśnie. Głośno. A budynek sam w sobie też widać, że jest stary, dosyć brudny. Tam jakieś w ogóle rusztowania są, nie wiadomo co. Tu brama, wszystko zabezpieczone. Są kamery wszędzie. I przed bramą już jacyś sprzedawcy. A na zewnątrz no już się toczy życie o tej porze. I tu jakieś sklepy na boku, tutaj z butami. Po drugiej stronie jest centrum handlowe, jakieś restauracje, znowu materiały, tutaj znowu jakieś sukienki. I w lewo tam już widać katedrę. Ale ja idę w prawo, bo jestem głodny i chcę coś zjeść dobrego. A wczoraj jak sobie tutaj chodziłem, to widziałem właśnie, że tutaj były jakieś restauracje i widziałem taką jakby ich wersję kaszanki czy coś w tym stylu. Także zobaczymy, co ciekawego można zjeść. I właśnie jestem w tym miejscu, co widziałem wczoraj. I tutaj mają kaszaneczkę. To się nazywa salchicha. I właśnie teraz sobie zamówię. Taka porcja kosztuje $3,25. Nie wiem nawet z czym to przyjdzie. Jeszcze może sobie dołożę coś innego. Jest moja porcja de salchicha. Tam na zewnątrz myją chodniki, także trochę głośno jest. No i jest kaszanka, jakaś biała kiełbasa z tego co widzę. Tutaj nie wiem co to, jakiś kawałek czegoś. Jest też banan. Dostałem też limonkę i taką wyciskarkę i wziąłem sobie Pepsi do tego. Zaraz zobaczymy jak to smakuje. Skropiłem sobie wszystko limonką. No i jemy. I ja już po obiedzie. Tutaj pan na ulicy ma stanowisko i naprawia zegarki. Nawet nie trzeba mieć żadnego stolika, tylko wystarczy podać na kolanach. No nie chciałem nagrywać tam w środku, bo było dosyć głośno przez ten generator i pompę. Ale kaszanka, w sensie ta salchicha, bardzo podobna do polskiej kaszanki. Więcej ryżu, w sumie bardzo dużo ryżu. Mało kawałków mięsa. No i
smaku powiedziałbym, że gorsza niż polska kaszanka. Teraz idę do katedry i do parku obok. Zegarek nie działa. Teraz jest 10:30. O, nie, już 11:15. Idziemy zobaczyć, co się dzieje w katedrze. Widać, policja znowu stoi na ulicy, także no jest bezpiecznie. Jestem ciągle właśnie w turystycznej dzielnicy. Widać już sprzedaż świąteczna we wrześniu, czyli tak samo jak na Filipinach, że sezon świąteczny się zaczyna dosyć wcześnie. Katedra z bliska, z tego co wyczytałem, była wbudowana w 1547 roku. Początkowo była wybudowana tylko z drewna, a później dopiero jakieś w 1900 roku ją zaczęli przebudowywać i właśnie jest teraz murowana. Chcę przejść przez ulicę, ale dosyć dużo samochodów jedzie, ale zaraz się przedostanę jakoś. Jest dosyć ciepło jak na kościół, ale w sumie z drugiej strony w tym klimacie to się nie dziwię. Wszędzie wiatraki są, a po boku dodatkowe ołtarze. Ogólnie katedra bardzo ładna. Dużo witraży. A zaraz po drugiej stronie katedry jest park, w którym wygrzewają się igłany. Ale widzę, że wejście jest zamknięte z tej strony, więc wszędzie pójść naokoło. No i jestem w parku raju dla igłan. Trzeba wszędzie uważać, gdzie się chodzi, bo nawet skubańce siedzą pod ławkami, ale też niektóre tak się wtapiają w środowisko, że ledwo je widać. Ta chyba trochę zmęczona jest słońcem, bo się schowała w cieniu. Tam kilka kolejnych. Chyba zależy od humoru, gdzie się rozkładają. Z tego co czytałem, ludzie tutaj przychodzą właśnie z warzywami jakimiś i je podkarmiają, ale są też tabliczki, żeby nie karmić gołębi i nie karmić igłan. Widać też jakieś żółwie, chociaż mało, tylko 2. Park sam w sobie malutki, ale chyba fajne miejsce dla ludzi, żeby sobie przyszli i
trochę posiedzieli. Tutaj iguana sobie coś zajada. No weź zjedz coś. Patrz, nie chce jeść. A ja się trochę rozproszyłem, bo tutaj coś spadło z drzewa. W sensie kapnęło. No i kurde, nie mogę jej zlokalizować. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, gnido? Tutaj iguana na drzewie siedzi i sobie sra i sika normalnie na ludzi. A ja też siedzę jak głupi. Stoję pod drzewem, także trzeba uciekać, żeby nie zostać ścigniętym jakimś odchodem. Tak jak mówiłem, no letokes nie dotykać i nie karmić. A ta tutaj to chyba jakiś boss stada, bo największa i najgrubsza i idzie do mnie. Oho, i coś macha głową. Nie wiem, czy mam się bać, czy po prostu mówi mi siema. Co jest, ziomuś? Chyba tylko sobie odpoczywa. Nie ma co się bać, bardziej gołębie muszą się bać. A tutaj pomnik Simona Bolívara, czyli znanego jako wyzwoliciela Południowej Ameryki. Przyczynił się do niepodległości właśnie Ekwadoru, Peru, Kolumbii, Wenezueli, Boliwii i jest właśnie tutaj bohaterem w Ekwadorze. No, ładnie to wygląda z katedrą w tle. Jest też ochrona chroniąca przed bandytami, także można bezpiecznie chodzić i nagrywać, chyba że ktoś z zewnątrz obserwuje, to wtedy przypał. Nie korzystałem jeszcze z transportu publicznego, ale widzę, że jest podobne rozwiązanie jak w Peru, czyli są takie stacje oddzielne i buspas. No i taki szybszy tranzyt dla autobusów. Jest też mapa z przystankami. Chyba wszędzie można się dostać. A tam w tle kolejny przystanek. Ktoś chyba jeszcze instrukcji starych nie zdjął. A jak uniwersytet, no to punkty ksero. Nawet nie wiem, czy mogę tutaj być. Chyba, nie wiem, czy wyglądam jak student, ale chyba tutaj na głównym placu można chodzić. A po prostu nie wpuściliby mnie na jakieś klasy czy coś tam, do jakichś tam pomieszczeń obok. Tam sobie ludzie grają w ping-ponga. Chyba na przerwie. A tutaj malunki, no bo skoro jest uniwersytet artystyczny, no to muszą też ludzie pokazać jakoś swoje prace. Lista z ogłoszeniami. Koncerty przede wszystkim. Chociaż ludzie też coś sprzedają, widzę. Tutaj na przykład ktoś sprzedaje aparat. Ogłoszenia o pracę itp. A sam budynek znajduje się zaraz naprzeciwko Malekonu. Fajnie wieje tutaj, można trochę odpocząć od upału.
No i jak to w tym regionie słychać bardzo egzotyczne ptactwo dla nas. Gdzieś się chowają skubane na tych drzewach wszystkich i nie mogę nagrać, bo nie widzę gdzie są, ale dźwięki są na pewno inne niż te co słyszymy w Europie. A tutaj jeszcze pomnik. Nie widzę żadnego opisu, także ciężko powiedzieć co to. Por Guayaquil Independente, czyli związane z niepodległością. Pojawiła się tablica tak trochę z boku. No i tak jak mówiłem, tak jak myślałem, to pomnik, żeby upamiętnić tych, co walczyli za niepodległość Guayaquil. A tu jeszcze taki przewiew w środku budynku. Nie wiedziałem nawet, że jest wejście, więc nie szedłem z tamtej strony. Teraz dopiero tak nagrywam z drugiej strony. Jak już jest za późno. Ale też ładnie miejsce wygląda. Znalazłem też sekret, co się kryje za ziomeczkiem pomnikiem. Okazuje się, że to jest maskotka miasta. Nazywa się Juan Pueblo. I ewoluował trochę w czasie, ale to jest jego ostateczna wersja. Siedzi sobie obok wieży, na której jest słynny zegar sprowadzony z Anglii przez jakiegoś gubernatora tej prowincji, co kończył swoją kadencję i postanowił sprezentować taki zegar. A konkretnie był to Vicente Rocafuerte i budowa tej wieży zaczęła się w 1930 roku i przenieśli tam właśnie ten zegar, który był sprowadzony z Anglii w 1842. Widać ozdoby mozaikowe na bazie wieży. Sama wieża ma 28 metrów wysokości. Zaraz zobaczymy, czy można tam wejść za darmochę, bo jak trzeba będzie płacić, to nie idę. Właśnie gdy wszedłem, to wybija dzwon godzinę. Tutaj widać zdjęcia z konstrukcji. Nie wiem, czy mieć prywatny tour, bo tutaj pan zamyka bramę, ale idziemy na górę 30 metrów. Jak widać, schody się trochę zmieniły. Strach trochę iść, no ale dam radę. Aha, to jest wszystko pozamykane. Doszliśmy na koniec, dalej nie można wejść. Tam widać część mechanizmu, który jest pokazany tutaj na zdjęciu. Tutaj właśnie zdjęcie tej hali targowej, gdzie był wcześniej zegar i wcześniejsza wieża. A tu już nowa wersja. I jestem już przy centrum handlowym Malecón.
To, co wczoraj widzieliśmy ze statku. McDonald's oczywiście na pierwszym miejscu. Zaraz zobaczymy, co tam się dzieje w środku, ale z tego, co widziałem wczoraj, to jest dużo restauracji. No ale chyba jak to w każdym centrum handlowym. Do wyboru, do koloru. Kto co chce. Pierścionek z czachą, proszę bardzo. Pikachu, proszę bardzo. Albo kawałek ciasta, który wygląda bardzo dobrze. Agua de coco też mają. Albo jak ktoś lubi sobie popalić, to może kupić takie wynalazki. Są też pamiątki. Widzę, że bardzo podobne wzory jak w Peru, chociaż wiadomo, podpisane Ekwador. Pojemniczki, talerze, portfele, magnesy, torebka ekwadorska. Będziemy patrzeć, bo jeszcze tak naprawdę nigdzie nie widziałem żadnych pamiątek. To jest pierwsze miejsce w sumie, w której widzę pamiątki. No ale ja nie lubię tak za bardzo. Jeśli coś kupię, to naprawdę bardzo małego. Te kieliszki super wyglądają. O, może mały flecik bym sobie kupił. ¿Cuánto es? $4. $4 za taki flecik. Chimborazo, mitad del mundo, tam dopiero będę. Ale widzę, że są właśnie jeszcze landmarki z Ekwadoru. W ogóle śmieszna sprawa, bo widziałem tą koszulkę, ludzie chodzili w nią i tak patrzę, to logo, no tak dosyć podobnie wygląda. Okazuje się, że to jest Barcelona Sporting Club, czyli właśnie tutaj Barcelona de Guayaquil. I no, logo jest bardzo podobne, ale reszta już tak średnio, także ciekawe, czy są oryginalne. Wątpię, że są oryginalne, ale ciekawe, jakie ceny, zaraz zapytam. Z tego, co widzę, to wszystkie sklepy są takie niemarkowe, czyli strach coś kupować. Widziałem fajne buty wcześniej, no ale nie kupię w nieoficjalnym sklepie, także... A tutaj jak widzę, to większość ciuchów jest markowych, ale tak naprawdę no nie wiadomo, co się trafi, także szkoda. Tak samo z perfumami wcześniej przechodziłem i wszystko jakieś zamienniki. Doszedłem na dalszą część Maleconu, tam gdzie jeszcze nie byłem. Ekwadorski Deadpool. I jakieś budki z żarciem. A ja się wybieram na tamten most i idę na tamtą wyspę. Tam podobno można trochę natury poobserwować, także zobaczymy.